Nasz Bór, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, już stali widzowie pewnie wiedzą, jesteśmy na strzelnicy w Dzikowcu. Link do strzelnicy macie pod materiałem. Zapraszam, bo strzelnica jest fajnie położona między górami. Później jak Michał wyleci dronem, to zobaczycie z góry, jak to wygląda. Ale dzisiaj, z racji tego, że ostatni materiał, który się pokazał odnośnie porównania celowników noktowizyjnych, chodziło tu głównie o Pulsara C50 i Infineon TD50, który tutaj leży. Pisaliście do mnie jeszcze wcześniej, żeby zrobić Wam materiał na temat tłumików. Z tłumikami nie jest tak prosto. Przy noktowizji możecie sobie zobaczyć, jak ten obraz widać, jak wykorzystujemy taki doświetlacz, taki fabryczny. Zmieniamy fabryczny na przykład na Noxara. Natomiast tutaj nie mam takiego urządzenia, żeby mierzyć jakby natężenie dźwięku. Ale po kolei. Ja osobiście używam tłumika marki Hausken, który jest tutaj założony na mojej R8. Sam Hausken jako firma jest z Norwegii. Oni mają tam bardzo długie tradycje, jeżeli chodzi o produkcję tłumików, głównie Skandynawia. I powiem Wam, że ja jestem osobiście zadowolony. Natomiast zaraz sobie przejdziemy dalej na temat tych tłumików, bo zanim Wam poopowiadam, jak to przystrzelać, w jaki sposób, to muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Pamiętajcie o tym, moi drodzy, że z tłumnikiem możecie wykonywać tylko odstrzał sanitarny. Odstrzał sanitarny nie jest polowaniem, więc możecie swoje dzieciaki na ten odstrzał sanitarny zabierać. Natomiast mamy tak idiotycznie skonstruowane prawo, że nie możemy wyjść na polowanie z tłumnikiem na przykład na drapieżnika, nie możemy wyjść na polowanie z tłumnikiem na jelenie. Ja osobiście, moje zdanie jest takie, że jestem jak najbardziej za tym, żeby te tłumiki dopuścić do każdego polowania indywidualnego. Natomiast na zbiorówkach jestem przeciwny. Zdecydowanie na zbiorówkach powinny być te strzały. Każdy powinien ten strzał słyszeć, tym bardziej, że my na przykład polujemy w górach, jeżeli jest długa linia, to z drugiej strony gór naprawdę tłumników się nie używa, ale to czasami rzadko słychać strzał bez tłumnika, natomiast jakby wszyscy już mieli tłumniki pozakładane, to już by w ogóle nie było nic słychać. Więc moje zdanie jest takie, że tłumniki powinny być dopuszczone do polowania indywidualnego w każdej wersji, tak? Jest więcej plusów niż minusów. Minusów to ja w ogóle nie znam, od tego trzeba zacząć, bo natomiast jeżeli mamy coraz bardziej zurbanizowany teren, nie chcemy ludzi budzić po nocach, no to zdecydowanie ten tłumnik spełni swoje zadanie. Powiem Wam jeszcze jedno. Jest sytuacja taka, że ludzie się naoglądali filmów amerykańskich, głównie z Jamesem Bondem i tam jest tak, że jak zakręca tłumnik, to jest takie tylko psiu, psiu, psiu. No nie, tak to nie działa. Tutaj mniej więcej tłumniki zbijają nam głośność od 30 do 40 dB. Te, które zbijają od 40, to już są naprawdę duże, wielkie słoiki. Ja takich nie lubię. Ja używam tłumnika o średnicy 5... O, przyszedł ktoś posłuchać. A ja jej zrobię zdjęcie może, wrzucę. Jest? Jest Bambik. No, także to jest cyk. To jest właśnie urok strzelnicy w Dzikowcu. Mamy sarnę, którą już nieraz widzieliście. Moje dzieciaki uwielbiają przyjeżdżać. To jest oswojona kuska, znaleziona gdzieś tam, wyrwana ze szczęk psów, jak była koźlakiem. No i tak się tutaj trzyma. Ogromna strzelnica, ogrodzona, jest tu bezpieczna. W ogóle się strzałów nie boi. Słuchajcie, trzeba uważać, żeby Wam na linię strzału nie weszło, ale bardzo często przychodzi. Nie daje się pogłaskać, ale że tak powiem, bardzo często towarzyszy osobom, które strzelają trapa, czy strzelają tutaj na osi kulowej. No i wracając jeszcze do naszych tłumików, to powiem Wam tak. Ja mam tłumiki z reguły, ja używam o średnicy 45-50 mm, bo uważam, że jest to najrozsądniejsze. Wielki słoik, jak się założy, to już jest przeciążenie broni, on będzie lepiej tłumił, zdecydowanie, ale to nie o to w tym chodzi. Największą zaletą, którą ja sobie cenię przy wykonywaniu odstrzału sanitarnego z tłumikiem, jest to, że zawsze słyszycie uderzenie kuli. Myśliwi, którzy są ostrzelani, opolowani, wiedzą dokładnie, że to uderzenie kuli jest zupełnie inne, jeżeli kula trafia w ziemię, a zupełnie inne, jeżeli trafia w tuszę. Więc używając tłumnika zawsze, ale to naprawdę zawsze, słyszycie, czy trafiliście, czy nie. Drugi aspekt, taki bardzo, bardzo ważny, to jest odrzut. Używając tłumika nie ma odrzutu broni. Cały odrzut na siebie bierze
tłumnik, modulator, nazywają to różnie. Więc tutaj jest to mega ważne. Po prostu się strzela dużo bardziej przyjemnie. Trzeci aspekt, oczywiście tłumienie. Jeżeli może Wam to zebrać, akurat ten Hausken, który ja mam tutaj, to producent podaje, że ściąga chyba 36 dB. Jeżeli Wam ten Hausken ściągnie te 36 minus, to ten strzał jest zupełnie bardziej przyjemny. Jeżeli polujecie w nocy, no to nie musicie budzić ludzi. Czasami jest tak, że strzelacie od domu w 200-300 metrów. No, używając tłumika jest to zdecydowanie bardziej komfortowe. I dla strzelającego, i dla, powiedzmy, osoby, która gdzieś tam z boku układa się do stu. Więc dla mnie osobiście powinno być to 100% dopuszczone. Nie wiem, dlaczego są takie opory. U nas jest taki idiotyczny zapis, że broń wyposażona w tłumik jest szczególnie niebezpieczna, a bez tłumnika już nie jest. No nieważne. W każdym bądź razie pogadamy sobie na temat tych tłumików. Ja tutaj mam to na kalibrze 308. Potrzebnie ten zamek zamknąłem, otworzymy go. Mamy tu jeszcze, oprócz Hauskena, którego ja używam, mamy tłumiki z marki Hubster. To jest polska firma. Nazywa się to Moderator. I oczywiście, jakby firma Hubster robi je w trzech średnicach, 40, 50, 60. Jest to duża średnica, 60 to już jest naprawdę słoik. Macie różne rodzaje gwintów i macie różne kalibry. Oczywiście tłumik należy dobierać. Jeżeli macie na przykład dwie jednostki broni z tym samym gwintem na końcu, a jedną macie w 223, a drugą macie w kalibrze powiedzmy 308, no to wybieracie sobie tłumik do kalibru 8 mm, możecie go stosować na 308 i na 223. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że 223 będzie zdecydowanie gorzej tłumił, niż byście wzięli dedykowany do kalibru poniżej 6 mm. To tak moja taka sugestia. I tu mamy tłumiki, z których ja, jeżeli chodzi o same tłumiki z firmy Łuszczek, ja jestem mega pozytywnie zaskoczony. Zaraz Wam pokażę, ponieważ firma Łuszczek robi dwa tłumniki. Jedna jest wersja short, tak jak widzicie tutaj. I druga wersja, praktycznie taka sama, jest wersja standard. Można zobaczyć. Praktycznie 1/3 ten jest krótszy. Obydwa, ten nachodzi na lufę, więc on tutaj lufa nam wchodzi do środka, więc tak naprawdę nie przedłuża nam zbytnio broni. Ten również nachodzi, ale ten już jest zdecydowanie dłuższy. Pasuje mi średnica, bo średnica jest taka optymalna. Nie robi się z tego jakiś wielki słoik. No i przede wszystkim ma jeszcze jedną zaletę, chyba najważniejszą, to, znaczy może najważniejszą nie, tych zalet ma więcej, ale uważam, że bardzo ważną jest jego cena. Słuchajcie, u nas na stronie on kosztuje 1490 zł, bez względu czy short, czy standard. I powiem Wam, że te tłumiki robotę robią straszną. Fajnie, że to robi polski producent, mi to się bardzo podoba. Ja lubię wspierać krajowych producentów, dlatego że no to ta kasa zostaje u nas w kraju. Nie wyjeżdża za granicę, zostaje tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o wagę, jest on troszeczkę cięższy od Hauskena. Ja zdecydowałem się na Hauskena, bo zanim jeszcze firma Łuszczek robiła tłumiki, ponieważ to jest taki produkt, no nie jest jakiś bardzo świeży, ale już jest na rynku, nie wiem, 2 lata chyba. Natomiast wcześniej kupiłem Hauskena, dlatego że no, wydawał mi się najlżejszy, a nie lubię, jak mi ta broń się przeciąża w dół. Jeżeli chodzi o Hubstera, to jest też polska firma. Słuchajcie, to jest też polska firma i teraz sobie możemy porównać, ale Hubster wydaje mi się, trzeba by to było ważyć, musiałbym wagę wziąć. Bardzo podobny do Łuszczka. Dłuższy o, nie wiem, pół centymetra. Wagowo bardzo podobne. I też bardzo dobre tłumiki. Obydwa, zresztą i Hausken, i Łuszczek, i Hubster są dostępne u nas na stronie, więc jeżeli ktoś będzie szukał, potrzebował, to tam możecie sobie wejść i sobie tłumik znaleźć. Mamy nowy sezon przed nami. Startujemy. My już sezon otworzyliśmy z Mariuszkiem. I powiem Wam, że jeżeli ktoś szuka, a nie chce wydawać majątku, ponieważ to trzeba sobie jasno powiedzieć, jeżeli chodzi o markę Hausken, to macie... są to tłumniki z górnej półki, tak? One są lekkie, rozbieralne, natomiast nie są to tłumniki tanie, tak? One są zdecydowanie droższe od tłumników Łuszczka czy Hubstera. Natomiast kwota 1490 zł za tłumnik to naprawdę nie jest dużo. Tutaj mam jeszcze jeden, słuchajcie, a jaki to ja wziąłem? Też ma 8 mm i też 50. To nie będziemy wyciągać, bo jest taki sam. Co jeszcze? Odnośnie czyszczenia tłumników.
Wersji jest kilka. Ja nie jestem specjalistą i nie chcę Wam tutaj opowiadać nie wiadomo jakich zasad konserwacji. Natomiast ja to robię tak. Jest płyn Balistol, który jest dostępny do czyszczenia tłumników. Zresztą u nas na stronie też on jest. Kupuje się taki, ja to tak robię. Biorę butelkę, słuchajcie, po Coca-Coli czy po orężadzie, nieważne. Obcinam szyjkę, wkładam tłumnik, zalewam go tym płynem cały i odstawiam go na 48 godzin. I on sobie tak stoi. Po 48 godzinach nie rozkręcam tego tłumnika, wyciągam go, ten płyn jest przezroczysty. Po 48 godzinach on jest praktycznie czarny, ponieważ w tłumniku zbierają się wszystkie gazy, prochy niedopalone, to zostaje w środku, w modulatorze. Wyciągam, biorę wąż ogrodowy, wychodzę sobie z tyłu za dom i przemywam go po prostu wodą, wystawiam go na parapet, nie wiem, jak jest dobra pogoda, godzina, on jest totalnie suchy i strzelam. Natomiast to, co z tego tłumnika wypływa, no to można się naprawdę zdziwić. Jak często go czyszczę? No ja to mało poluję z tłumnikiem, więc mało oddaję strzałów, ale mniej więcej, nie wiem, 2 razy w roku, 3 razy w roku, zależy, tak? Ale wrzucam, niech więcej na strzelnicy strzelam, jak sobie przystrzeliwuję broń, to na przykład używam tłumika, no bo mniejszy huk, mniejszy odrzut, później zrobienie tej korekty, ponieważ musicie zrobić korektę, bynajmniej w przypadku mojej broni, inaczej strzela z tłumnikiem, inaczej bez i zaraz Wam to opowiem. Także tak to wygląda odnośnie tłumników. Teraz przejdźmy sobie do samego przystrzelania. Firma Łuszczek tutaj ma bardzo fajne rozwiązania, bo możecie mając szynę Picatinny, stosować szybki montaż. Akurat tutaj tego montażu nie mam, bo mam założony oryginalny blazerowski, ale na szynie Picatinny na każdej jednej jednostce broni możecie wykorzystywać montaże szybkie i przystrzelać na jedną jednostkę broni termowizor, noktowizor, lunetę dzienną, kolimator, nie ma znaczenia. Ale o co chodzi z tłumnikiem? Tutaj w blazerze w 308 różnica między tłumnikiem i bez tłumnika to jest 25 cm. Mega ważne jest wieżyczka balistyczna. Ja w V8 w Cajsie tą wieżyczkę balistyczną mam i jeżeli mam strzelaną bez tłumnika, ustawione mam na pozycję numer 1, natomiast w momencie, kiedy zakręcam tłumnik, przekręcam na 2,5 i wtedy mam wszystko ustawione w punkt. I powiem Wam, że większość producentów, czy jest to Swarowski, czy jest to Meopta, wszyscy już te wieżyczki balistyczne robią i warto sobie taką wieżyczkę balistyczną dokupić z tego względu, że bardzo rzadko zdarza się, żeby broń z tłumnikiem i bez tłumnika strzelała tak samo. Rozbieżności są duże. Ja mam tak na 2,23. Mam tam tłumnik Hauskena do 6 mm, taki sam jak ten, identyczny i to jest ewenement, bo tam strzelam i z tłumnikiem i bez tłumnika rozbieżność jest 1,5 cm. Co jeszcze tłumnik tutaj daje? No daje nam to, że bynajmniej w przypadku mojej broni poprawia skupienie. I jeżeli strzelam bez tłumnika, to mam ten rozrzut na poziomie 3 cm. Gdy zakręcam tłumnik, oddaję 3 strzały i tak kciukiem mogę jedną dziurę zakryć. Więc powiem Wam, że rozwiązanie świetne. No i co? My sobie idziemy przystrzelać. Co będziemy przystrzeliwać? No sezon się zaczyna, więc jak widzieliście w jednym z ostatnich odcinków, nakręcaliśmy tylko materiał, bo było założone na kolbie, ale to Wam jeszcze pokażę, jak założymy na broń, ponieważ tu to jestem w szoku, jak to mega dobrze Łuszczek rozwiązał, bo mi się strasznie podoba osadzenie tej optyki. Mamy Infireya TD50L z fabrycznym doświetlaczem 940 i ten oto celownik wyląduje na tej jednostce broni. Trochę popolujemy z noktowizją. Ja wiem, że Wy wiecie dobrze, że ja jestem zwolennikiem termowizji, a takowa tutaj też leży. Natomiast Infiray, z racji tego, że jest to celownik w miarę mały, nie za duży, jest to celownik, który mi się sprawdził bez zbędnych modyfikacji bardzo dobrze, jakościowo, na fabrycznym doświetlaczu, w razie czego ten doświetlacz wymienimy na inny. Ale na razie zostawiamy fabryczny, no i trzeba go będzie przystrzelać. Mamy zasiewy, za chwilę rusza sezon, znaczy już ruszył sezon nowy, zasiewy. U nas nie ma kukurydzy, chociaż gdzieś się nam kroi w obwodzie jakiś duży kawał, więc trzeba będzie przypilnować, więc taki sprzęt jak najbardziej się nadaje. A wszystkim oponentom, którzy mówią mi, że to już nie jest polowanie, to odsyłam Was do tego odcinka, gdzie robiłem porównanie C50 Pulsara i robiłem porównanie CD50L, żebyście zobaczyli, jak można było łatwo się pomylić. No i tu jeszcze mamy co? No mamy flagowe moje urządzenie, które ja uwielbiam. Ja jestem w nim po prostu
pozytywnie zakochany. Oczywiście Synopek z 10 LRF. Pozdrawiam Dominika, tam z Gdańska, ponieważ miał go na testach. Wysłałem. Może pod filmem napiszę komentarz, bo zamówił sobie taki sam, dosłownie już dostał, już pewnie przystrzelał, być może już dzisiaj gdzieś tam pojedzie na polowanie. Natomiast mój wrócił. No i co? Zamontujemy, sprawdzimy, przystrzelamy. Jak jestem na strzelnicy, głupotą byłoby nie strzelić 2 razy, chociaż on przystrzelany jest. No ale sprawdzimy sobie, jak to wszystko działa. No i to jest celownik, który no, robi robotę straszną. A jak Dominik się będzie chciał, to odezwie się, albo kolega Jacek też kupił u nas Senopexa S10, więc pewnie napisze. Więc mamy tego sprzętu trochę. I teraz zwróćcie uwagę, że na jednej broni będziemy mieli lunetę tradycyjną, ponieważ sporo będziemy chodzić z nią i ją przystrzelamy bez tłumnika i przestrzelamy ją z tłumnikiem, tak? No bo tutaj mam taką możliwość. Będziemy mieli noktowizję, będziemy mieli termowizję. Jeżeli macie blazera, możecie zrobić identycznie. Jeżeli macie sztucer inny, czy broń łamaną, nie ma znaczenia, a macie szynę Picatinny na niej, możecie stosując montaż łuszczka zrobić to samo. Dobra, Michał teraz wylatuje dronem, a ja już koniec tego gadania idę strzelać, więc jakiego takiego porównania Wam nie zrobię tych tłumników na huk, bo to jest bez sensu. To bym, nie wiem, jak bym to musiał zrobić. Nie mamy takiego sprzętu, nie mamy tego decybelomierza, nie wiem, jak się to nazywa, ale powiem Wam, że za 1490 zł chyba lepszej oferty nie ma. Siadam i strzelam. A ja przypominam o zostawieniu subskrypcji, polubienia i zostawienia komentarza, który Wam przypadł tłumik do gustu, a my wracamy do strzelania. No, jesteśmy w punkcie. Środek. Dziękuję. My już po robocie, przystrzelane Zeiss. Najbardziej mnie cieszy w to, że tego Zeissa, jak go przystrzelałem raz parę lat temu, to go ściągam, zakładam, żadnej korekty nie trzeba robić, strzela idealnie. Wieżyczka balistyczna działa super, z tłumnikiem, bez tłumnika strzela perfekto. Senopek sprawdzony, można koniczynę wycinać. Infirated 50 przystrzelany, dlatego nawet szybko to poszło sprawnie. Myślałem, że będzie problem znalezienia kuli, ale po pierwszym strzale okazało się, że było tam 30 cm niżej. Broń ustawiona, gotowa do wyjazdu w łowisko. U nas dzisiejszy dzień się nie kończy. Dzisiaj będzie długi dzień z kamerą, także zapraszam Was oczywiście na szukanie jajek z dzieciakami, więc pewnie odcinek wyjdzie trochę przydługawy, ale zaraz jadę z dzieciakami robić odcinek świąteczny, jak co roku, żeby tradycji stało się zadość. No i dzisiaj albo jutro nagrywamy dla Was raport. Zapraszam w niedzielę, w świąteczną niedzielę, wielką niedzielę, do obejrzenia raportu, bo sporo się wydarzyło, zresztą sami wiecie, użytkownicy Ekepa wiedzą. Trochę tam na temat sobie tego w raporcie porozmawiamy.
No i tyle. A jeszcze odnośnie jednej rzeczy, bo tak gdzieś tam się przewinęło, słuchajcie, głównie przez Facebooka, z którego my tak się delikatnie wycofujemy, ponieważ tam już jest zbieranina, to co kiedyś było na pewnym forum, to już się tam robi na Facebooku, ale pykło nam 15 milionów wyświetleń. No, dla nas to jest bardzo dużo. Ja uznaję, że kanał powstał w 2007 roku, wtedy zakładałem konto w Google'ach swoje, przekształciło się w kanał Sudecką Ostoję. 24 lutego to taka pamiętna data, tylko że nie 2022 roku, tylko 2019, więc 4 lata 15 milionów, co niektórzy mają kanały dłużej, ale nie jest sztuka, żeby atakować inne kanały, tak jak już do tej pory, co niektórzy to lubią robić i poprawiać sobie wyświetlenia. Nas cieszy to, że nasze wilki w ciągu 5 dni przekroczyły 40 000 wyświetleń. Odcinek z Mariuszem, którym wyrzuca pastorał, tam 2 dni 35 000, co niektórzy nie mogą do dwucyfrowej cyfry dojść, no ale no niech tak będzie. Natomiast my, z racji tego, że nie jesteśmy konfliktowi, to nie będziemy ruszać tematu, bo wiecie, im się bardziej pewną rzecz rusza, tym bardziej śmierdzi. Więc zostawmy to, róbmy sobie swoje, mamy tam swoją drogę i sobie tą drogą będziemy szli. No i co? Zapraszam, z dzieciakami się widzimy w łowisku, bo zając oczywiście wielkanocny to podąża u nas po łowisku, więc jadę po Staszka, po Kornelkę i jedziemy szukać wielkanocnych jajek i ciekawe, co im w tym roku przyniesie. Ja już wiem, a Wy musicie poczekać do samego końca i tam złożymy Wam oczywiście rodzinnie życzenia. Także do zobaczenia z wielkanocnymi koszyczkami. Witamy w Sudeckiej Ostoi. Dzisiaj będziemy zbierać jajka, bo I Grzegorz... życzymy wesołych świąt wielkanocnych. Niech Wam dobrze jajko smakuje i śmigus dyngus. Dobra. Grzegorz widział podobno tutaj wielkanocnego zajączka, który roznosił jajka. Tam dalej się ładował i spróbujemy teraz tych O, tam. jajek poszukać. No to teraz szukanie najgorsza rzecz. Ciekawe, gdzie on to pochował. To jest Idziemy. Okej. Oła, kulawy jestem. Kulawy. Oj. Widzę jajo! Widzę jajo! Ja też. Ja też. Pierwsza! Widzę 2 jaja! 2. O, jajo. Jajo. Au. Au! Mam! Mam 2! Drugie. Ale Staszek, zobacz, Kornelka, chodź tutaj. Co tu się stało? Dziki wybuchtowały. I tata tu poluje. No dobrze, ale zobacz, chyba tu dziki pomagały temu zającowi. Tak. Tu było gdzie? W buchtowisku było? Takie znalazłem tutaj. No. Ja też mam 2. Dobra, powoli idziemy do góry, powoli się rozglądamy, patrzymy pod nogi. Ja to zgłaszam. Jajko! Gdzie? Tu. O, jajko, ja nie znam. A, koszyk! Koszyk się zapatrzył. Jajko! Zielone! Tutaj jest drugie! Zgubiłam jajko! No zgubił, wypadł. Mam nagrane. Jajko zgubiłem. Mam różowe drugie. Jest. Au. Mam same do pary, cieszę się. Jajka moje! Śmieć! O, drugie! O. Ja nie wiem. A co to takie? Nie? O, nie wierzę, Lego! Jest tutaj drugie! Wow. Wow. Staszek, co macie? Lego! Ale jakie? Ty masz Kornelka z czym? Z księżniczkami! A ja mam park królajski. Dinozaur. No elegancko. Zmieści mi się do koszyka. O, tutaj w tym... Widzę! Zielone! Kornela, tu za Michałem jeszcze zobacz. Widzę, Popatrzę. tam też jest. Hmm. Ja nic nie widzę. Tu jest! A? Hmm. Au.
Jaku boli. Przejście! Przejście! Przejście z Wieżyny! Trop jeleni! Au! Bolało. Już chyba tam dalej jajek nie będzie. Może. Nie widzę jaj. Czemu? Ja nic nie widzę. Wkładamy wszystkim smacznego jajka i śmingusa, dingusa mokrego i mokre głowy. Stachu, źle to powiedziałeś. Nie. Chyba... Czekaj, ja sobie pożyczę. Chyba dobrze, co? No. Co, wszystkiego najlepszego od całej ekipy Sudeckiego Stoi. Ja Tak. muszę mówić do mikrofonu. No i co? Zdrowych, wesołych świąt, najważniejsze zdrowych. Stasiu, gdzie się wybierasz? Też kociuję. Poczekaj jeszcze chwilkę. No i co? My będziemy uciekać do domu. Wyście już dzisiaj byli na zakupach z mamą. Tak. I co tam kupiliście, Kornelka? Sernicek. Serniczek. No dobrze, to co, Stachu? My lecimy, a zaproś widzów, gdzie my w sobotę jedziemy, powiedz. Na zrzuty. A kto jedzie z nami? Ja, tata, Mariusz i Szymon. No i kto jeszcze? A kto to wszystko będzie nagrywał? Misiu. Tak jest. Jedziemy na zrzuty w góry? Tak. No, także co? I rozwiesimy przy okazji fotopułapki. Tak. Zapomniałam. Dobra, to co? Do zobaczenia i dasz bór w następnym odcinku. Dasz bór. Dasz bór.